Siemanko, dzisiaj będzie szybka akcja, czyli ostrzenie dziurkaczy. Pokażę Wam, jak ja to robię, więc od razu zabieramy się do roboty. Przechodzimy do ostrzenia dziurkaczy, takich standardowych, do młotka oraz dziurkaczy do napownicy. Będzie nam potrzebna osełka. Ja używam cały czas tej samej diamentowej. No i teraz jak to ostrzyć? Na pewno nie tak, nie kręcimy tego ręcznie. Najlepszym sposobem jest wkrętarka albo wiertarka. Wkręcamy ten dziurkacz jak wiertło. Możemy sobie dorobić tutaj jakiś uchwyt, czy jakiś kawałek drewienka pod odpowiednim kątem, tak żeby przyłożyć to i w miarę utrzymywać kąt, który jest potrzebny, żeby nam się naostrzył ten dziurkacz. Przykładamy, możemy spojrzeć od tej strony, czy ten kąt, który jest na dziurkaczu, odpowiada temu, jak utrzymujemy ten dziurkacz już tutaj w uchwycie wiertarki czy wkrętarki. Możemy spojrzeć od tej strony, czy to ostrze leży płasko na osełce. No i jeśli leży, no to możemy powolutku odpalać. Bardzo ostry z tej strony. Jesteśmy w stanie naciąć lico. Zajęło to dosłownie moment, a mamy naostrzony bardzo dobrze dziurkacz. Najważniejsze to jest tylko nie motać za bardzo przy ostrzeniu w ten sposób, ponieważ tą krawędź, która powinna mieć jedną płaszczyznę i taką skośną, płaską, zrobimy takie zaoblenie, no i będzie ciężko, żeby to w ogóle wycinało w skórze. Tak samo ostrzymy te dziurkacze. No bez problemu da się je zamontować. Nie dociskamy za mocno, żeby nie zmiażdżyć tego gwintu, który jest na uchwycie, tylko tak, żeby to złapało. Podobnie na osełce też tego nie dociskamy tutaj na chama, bo tak jak wspominałem już wiele razy, łatwo jest wykruszyć ten nasyp diamentowy. Różnica twardości jest bardzo duża i wystarczy, że on będzie leżał na tym i będziemy kręcić i to samo się w sumie naostrzy. Taka mała wskazówka jeszcze. Kiedyś chciałem być sprytny, no i po co ostrzyć z tej strony, jak po prostu parę razy pokręcę tą osełką taką szpiczastą od środka, no i będę miał ostry dziurkacz. No powiem szczerze, że działało to przez pewien czas, bo ogólnie przy tych dziurkaczach to jest tak, że jak mamy dziurkacz, to tu jest prosty otwór i tu przez ten otwór wchodzi nam skóra przy wycinaniu. Ale jeśli my zaczniemy tutaj wybierać ten materiał, tak jak ja to robiłem właśnie w swoich dziurkaczach, przez 5., 10., 20 raz, jak ostrzyłem od wewnątrz, to zamiast powiedzmy 4 mm, ten odpad, który powstaje po wykrojeniu, zaczęło mi tutaj wchodzić z samego początku 5 mm albo więcej i ta skóra cały czas tutaj się cisnęła przez kolejne kawałki, które były wycinane. No i dochodziło do tego, że niektóre dziurkacze pękały. Odłożyłem je na półkę i na następny dzień przyszedłem, patrzę, a on po prostu pękł. Zwłaszcza to się działo w tych dziurkaczach do napownicy. Tutaj od środka były takie naprężenia, zwłaszcza przy takich grubych skórach roślinnie garbowanych i te twarde elementy cały czas rozpierały ten metal. Dodatkowo coraz trudniej ten odpad tutaj wychodził. Musiałem to szpilorkiem stąd wyciągać na chama, bo ta skóra już prawie w ogóle się nie przesuwała przez ten otwór w dziurkaczu. Także nie polecam ostrzenia tego od wewnątrz. Najprościej, tak jak widzieliście, na wiertarkę kręcimy minutkę i jest naostrzone.
Na dzisiaj to by było już wszystko. Zapraszam Was na kolejne filmy. Trzymajcie się. Cześć.